Dzień dobry, szanowni państwo, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany. Codziennie będzie o nożach. Jesteśmy nad Wisłą, królową polskich rzek. Jest piękna pogoda. Wiszę wam reckę jednego noża, o który bardzo wiele osób pyta. Wcale się nie dziwię, bo jest fajny, mimo że na początku wydawało mi się, że nie jest w moim guście. Ale co kurczę go zmieniam na coś innego, to na drugi dzień wracam i ląduję z powrotem w kieszeni. Szanowni państwo, dwa Bestechmany. Na pierwszego zostałem namówiony na YouTubie przez Krystiana, okazuje się, którego serdecznie pozdrawiam. I to jest Bestechman Ronan, zielony. Wybrałem sobie i zamówiłem. To tak mam go gdzieś z rok chyba. Plus minus, nie trzymajcie mnie za słowo, bo to nie sprawdzałem, ale długo. Natomiast na drugiego namówiłem się sam, ale też zostałem namówiony na grupie. Też serdecznie pozdrawiam. Oba Bestechmany oczywiście sobie sam kupiłem. Nie jest to materiał sponsorowany czy coś, żeby była jasność. Drugim Bestechmanem jest Bestechman Dundee. Nie wersja mini, bo są też mini, a ja sobie kupiłem zwykłą. Na koniec jeszcze dla wytrwałych pokażę wam, co ostatnio zamówiliśmy z miesiąc temu chyba z Zetem. A może Zeta namówię, żebyśmy wspólnie nagrali reckę, ale to jeszcze chwilkę, bo jeszcze muszę go poużywać. Ale pokażę wam najnowszego Petrified Fisha, którego Zet wypatrzył, bo była promka. I zamówiliśmy bezpośrednio od producenta w ogóle za 174 zł. To jest raczej kategoria noży budżetowych. Oczywiście nóż budżetowy to pojęcie względne, natomiast Dundee kosztował poniżej 200, 180 chyba 5 zł, a Ronan dziś sprawdzałem, to dzisiaj chyba kosztuje 230 zł. Siedzę sobie za kontuarkiem, pogadamy sobie o Bestechmanie Ronanie ze stali 14C28N z Axisem, to jest dla mnie Axis, nie? U nich się chyba crossbar nazywa ta blokada, i Bestechmanie Dundee, zresztą narysowanym przez Ostap Hela, czyli polskiego makera i projektanta noży, który jest z linerlockiem ze stali D2. I w ogóle to był impuls. Zamówiłem sobie czerwono-czarnego. Czerwono-czarny może wam się kojarzyć z kolorami, w jakich mam Mandu trollskiego, a to jest ta sama firma, te same materiały, to wszystko. Podoba mi się to połączenie kolorów, chociaż może jest trochę oklepane, ale no mi się podoba. Ostap bardzo podobnego narysował kiedyś dla firmy Real Steel chyba. Ja mówię na nie śledziki, bo one są takie trochę kwajkenowate, takie w sensie smukłe. Czy można powiedzieć, że to jest gentleman's folder? Jest mały, nie jest ciężki, jest wygodny i w ogóle ja nawet nie wiem, dlaczego on mi tak pasuje, bo on nie jest w moim guście. Ja nie lubię tych rękojeści takich, ten nóż jest taki delikatniejszy i nie mam pojęcia. Natomiast ten mi nie do końca pasował, to jest bardzo przyzwoity nóż, ale chyba ten kształt głowni mi nie do końca pasuje. To wiadomo, nie? Kwestia osobistych preferencji, przyzwyczajenia i tak dalej. Zapraszam na film. Może bliżej przyjdziecie, co? Trochę. Żebyście lepiej widzieli noże, bo tam moją gębę. Kilka słów o marce najpierw wam powiem, bo mówię Bestechman, a jest przecież firma Bestech Knives, czyli marka chińska. I sobie pewnie pomyśleliście, pochrzanił. Otóż nie. Ponieważ Bestech Knives zrobił markę sobie, taką submarkę. Nie wiem kiedy, nie pamiętam, ale no Bestech chyba jest na rynku 10 lat, bo oni się chwalą, że przez 10 lat robili OM-owe noże dla innych renomowanych marek. I myślę, że marki, które u nich robiły, nie tylko u nich, ale w ogóle w chińskich fabrykach, jeżeli jeszcze nie czują tego na sprzedaży, to za chwilę pewnie poczują, bo jakość wykonania jest miazga. Ale to o jakości wykonania pogadamy za chwilkę. Bestecha noże zazwyczaj są droższe, a Bestechmany są tańsze. Nie ma żadnych super fikuśnych stali, chociaż to wam też powiem w kontekście Dundee, bo się wkurzyłem, ale to już go miałem może z miesiąc, bo jest wersja też z Magna Cut. Jeżeli ktoś chciałby na przykład spróbować tej stali, bo to no Magna Cut to jest teraz taki jeden z świętych grali, powiedzmy. Ten model Dundee, duży, nie mini, ze stali Magna Cut kosztuje, jak ja patrzyłem, jak się dowiedziałem, że jest, to mnie pierwszy raz szlak trafił, a jak zacząłem cenę, to mnie drugi raz szlak trafił. Wtedy była cena 384 zł. Wydaje mi się, że nie ma tańszych noży z Magny w tej chwili na rynku, ale mogę się mylić, no bo to tak nie sprawdzałem, nie przeleciałem wszystkich marek nożowych, ale no jeżeli są, to pewnie są porównywalne i ciężko będzie znaleźć coś w podobnych pieniądzach, jeżeli chodzi o ten stal, no bo to, wiecie, i marketing i wszystko naraz, także ona jest też w cenie. Pewnie produkcja też jest jako taka dosyć droga. Bestechman nie ma jakiejś takiej ogromnej gamy modeli, natomiast paleta kolorystyczna, wiecie, satynowane głównie. Ta powłoka w ogóle jestem w szoku, nie? Jak się trzyma. Pamiętacie, w Racie ludzie kupowali czarnego Rata i zanim jeszcze go wyjęli z pudełka, to już zaczęła obłazić ta farba z głowni, a tutaj się trzyma świetnie. Jest mega mocna, mega wytrzymała ta powłoka czarna, bo są jeszcze szare takie, no w kolorze tytanu. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to za każdym razem, jak przyjeżdżają, zamawiamy te Chińczyki czy coś, za każdym razem oglądamy je naprawdę bardzo, bardzo dokładnie i już nie pamiętam, kiedy szło się do czegoś przyczepić. Niewiarygodne, że nóż za 180 zł jest lepiej zrobiony niż nóż za
4 razy więcej, wyprodukowane w Stanach. Nie powiem jaka marka, bo nie chcę, żeby mnie benchmate później ciągał po sądach. Może zacznijmy od danych technicznych. Zrobiłem screena, bo nie pamiętam wszystkiego. Najpierw Dandy. Długość całkowita 205 mm, z czego głowni 85 mm, czyli dosyć długa. Grubość głowni 3 mm, długość rękojeści 120 mm. On jest bardzo, bardzo wygodny. Ja mam sporą dłoń, jego się wygodnie pewnie trzyma tak po prostu pełnym chwytem. Na początku myślałem, że kurde, on jest taki wąski, dlatego też między innymi chyba nie przepadałem za tymi takimi tego typu nożami, bo one mi się gdzieś tam gubiły. Wydawało mi się, że muszę go bardziej ściskać i tak dalej, a tu tego nie ma. Może dlatego też, że on sprawia wrażenie delikatniejszego i ja go tak nie tyram też. Ale jak się funkcjonuje w takim normalnym świecie, nie w wyimaginowanej, alternatywnej rzeczywistości, gdzie musimy walczyć o życie codziennie na każdym kroku, to styka zupełnie. Waga 94 gramy. Trochę cienki jest ten liner, ale to też liner lock. I ta blaszka jest dosyć cienka, ale nie zdarzyło mi się jeszcze gdzieś, żeby tam za głęboko zaczęła zapadać, czy się kleiła, czy coś. I to jest D2. D2, czyli stal szybko tnąca, narzędziówka. Niektórzy mówią semi-stainless, no bo ona jest trochę bardziej odporna na korozję niż stale wysokowęglowe. No ale nie jest tak nierdzewna jak chociażby ten, czyli 14C28N. Sandvik wymyślił tą stal. Nie wiem, czy w ogóle Kershaw też. Gdzieś kiedyś chyba wyczytałem, że właśnie Kershaw maczał paluchy w powstaniu tej stali. Jeżeli chodzi o D2, w tych Chińczykach na początku to bywało różnie. Jak się wzięło jeden model noża i na przykład 5 egzemplarzy, to one mogły być skrajnie różnie zahartowane. Każda blacha może mieć dosyć szerokie spektrum w zależności od tego, jak przyzwoicie będzie zrobiona albo nieprzyzwoicie zrobiona obróbka cieplna. I na początku z tymi Chińczykami było różnie z tą obróbką termiczną. Ona tak dobrze się ostrzy, bo z D2 też bywa różnie. Może trzeba pamiętać, że D2 nie powinno się tak super głaskać, polerować i tak dalej, bo ona chyba trochę lepiej tnie, jak jest naostrzona na grubszych gradacjach, na przykład diamentach. Ostrzy się bardzo przyzwoicie, ta też. Ja może nie przepadam za tą stalą, może mam też trochę mniej doświadczenia z tą stalą. To budżetowa jest nierdzewka. D2 też jest budżetowa, ona na początku miała dosyć duży marketing. No nie jest to ani super stal, ani droga stal, ale jest przyzwoita, nie? Do takich noży na co dzień, jeszcze tym bardziej jak ktoś nie chce kupować drogiego systemu ostrzącego jakichś tam diamentów, to w ogóle chyba lepiej sobie kupić taki nóż, który może trzeba będzie trochę częściej podostrzyć, ale będzie łatwiej go można podostrzyć. Tak mi się wydaje. Oczywiście to każdy ma inne podejście, nie, do tego tematu, ale ja mam chyba takie zdanie, że tak samo jak z nożami terenowymi. Jak się pojedzie na dłużej w teren i się dużo pracuje, to i tak trzeba będzie podostrzyć i tak, to lepiej mieć coś, co może trzeba trochę częściej podostrzyć, ale pójdzie na wszystkim, łącznie z krawędzią kubka. Ronan. Nierdzewka, też budżetowa, popularna. Ona jak jest dobrze zahartowana, to też jest świetną stalą. O udarnościach, o wytrzymałościach, o odporności na ścieranie. Często to są takie parametry, że naprawdę trzeba być bzikiem. I nie wiem i tak, czy połowa tego to nie są urojenia, nie? Że wydaje mi się, że ta trochę wolniej się tępi. Różnie to bywa. Obie te blachy tutaj w tym Bestechmanie są dobrze zahartowane, że są przyzwoite. Nie jest tak, że się 3 razy przetnie trytytkę czy taśmę PCV i on się nadaje do ostrzenia, nie? Można je śmiało używać. Do tego ostrzyłem pewnie tam, nie wiem, z 10 razy, tego ostrzyłem więcej, bo go więcej używam i nawet czasami jest tak, że jak jedziemy gdzieś tam na wypad, to też go mam w kieszeni i też często go używam po prostu w lesie, mimo że nie wypada. Długość 201, długość głowni 83, no kosmetyczna różnica, nie 2 mm. Roland ma krótszą głownię, ale ma szerszą i ma w innym kształcie, no bo to jest taki, ja bym powiedział, że spear point, nie taki liściowaty, wydłużony kształt. Trochę jak może Spyderco albo jak Petrified Fishtan, ale to Wam go pokażę na końcu. Grubość głowni 3,5. Długość rękojeści 118 to też kosmetyczna różnica. Zaraz będziemy gadać o rękojeściach, ale tutaj mam, może to jest jeden z tych powodów, dla których on mi nie do końca podpasował. Sandvik 14C28N. Twardość, ten ma 58,60, bo zawsze podają przedział. Ten ma 58,59 Hz. Dobrze, że podszedłem do aparatu, bo bateria zdechła. O, filtr ND to jest to. Teraz tak zamknijmy. O blaszce powiedziałem, ten naprawdę fajnie tnie. To jest fajność cięcia i używania, to jest jedna rzecz. Jego kompaktowość, a jednocześnie wygodna rękojeść. I kształt chyba też, ten kształt jest kurczę super tej głowni, nie? Ostap, naprawdę mega dobra robota. To jest fajny nożyk. To jest tak fajny nóż i tak mi się go dobrze używa, że chyba pierwszy raz do łba mi strzeliło, że a może by wersję mini zamówić? Ale po co mi drugi Dandy, nie? To lepiej wydać na jakiś inny nóż. No nie wiem, jeszcze się nie zdecydowałem, no. Otwieranie. Dandy, flipper. Oczywiście oba są na ceramicznych łożyskach, nie? Kiedyś nie do pomyślenia w nożu za 200, czy tam poniżej 200. Dandy jest flipperem otwierany i tu jest bardzo dobrze wycyrklowany detent, bo detent, czyli ta kulka, która go trzyma w pozycji zamkniętej, jest na tyle mocny, w ogóle jest mocny tak, że nie ma opcji, żeby go z nadgarstka ale jak się naciśnie lekko flipper, to on wyskakuje jak nienormalny, nie? No, słyszycie? Flipper. I to tyle, nie? Chociaż on ma tutaj jeszcze takie zbrocze lekkie. Nie, Ronan. Obustronny kołek.
Oczywiście wyskakuje sam, bo na łożyskach. Blokadą też można, jak się odsunie blokadę, to fajnie lata. Naprawdę się nie ma do czego czepić, nie? I do wykonania, i do poskładania. Wszystko jest laboratorium, a naprawdę oglądaliśmy je, kurczę, prawie z lupą. Tu są właściwie 3 możliwości otwierania, bo można kołkiem normalnie, można odciągając blokadę i można tak, nie? Strzelić z nadgarstka. Blokada. No ja mówię na to Axis, no bo to kiedyś był Axis, jak Benchmade miał opatentowaną tą blokadę. Kołek jest blokadą, on jest napinany 2 sprężynami. Zazwyczaj w kształcie omegi, chociaż patrzyłem ostatnio właśnie na tego nowego Petrified Fisha, bo u nich na stronce jest rozłożony i są części, to tutaj jest inaczej to zrobione. Inne są te sprężynki, a tutaj właściwie nie wiem, bo go nie rozbierałem, przyznaję się bez bicia. Tutaj jest jimping, tylko tu jest taki mocny. Nagram przebitki z bliska, więc będziecie sobie mogli popatrzeć na wszystkie elementy składowe, że tak powiem. Będę mógł Wam je pokazać z bliska. Tylko tu jest taki pilnikowy, dłuższy i taki przyjemniejszy. Ten jest taki gruby, ostrzejszy w ogóle, taki się wydaje. Dla maniaków no to jest na pewno wytrzymalsza blokada. Tak się mówi, że Triadlock, czyli blokada Cold Steelowska i ten Axis to są jedne z tych wytrzymalszych blokad. Linearlock, Framelock są takie trochę może mniej wytrzymałe. To też Wam pokażę, bo no jest cienki. Ile on ma tutaj? Z 2 mm może ma. Ale zapada fajnie, nawet nie do połowy, troszeczkę bliżej. I go naprawdę długo używam już. I go używam intensywnie. I tutaj ten linerek też jest spoko cały czas, nie? Tylko mówię, ten nóż jak się bierze do ręki, to on w ogóle czuć, że on jest taki, to jest poręczny nożyk codzienny, ale on nie jest taki heavy duty, nie? Jak Recon, że można tam w razie czego drzwi sobie otworzyć, jak się klucz zapomni, to nie. To jest taki typowy edec bez zacięcia jakiegoś tam taktycznego, czy z jakimś dużym zapasem mocy. Ten jest taki bardziejszy, ten jest taki delikatniejszy. Jak bym na przykład miał kumpla, który nie jest wnożowiony, nie? I chciałbym mu kupić nóż, to myślę, że nie ma człowieka niewnożowionego, któremu nie będzie się dobrze tego noża używać, nie? No bo wiecie, polski projektant, no to, bo tego to projektował chyba tam ktoś z Bestechmana czy z Bestecha, a to jest Ostapa. No, może nie jestem obiektywny, ale po prostu tak jest, no. Ergonomia. Ten jest taki smukły i rękojeść jest dosyć płaska, ale dobrze się ją trzyma nawet dużą łapą. A nie tylko dużą łapą, bo żona też używa, bo czasami daj nóż, ma swoje, spokojnie. Wiem dlaczego, bo swój trzeba znaleźć w torebce, a mój jest zawsze pod ręką, w kieszeni. Ten jest taki pękaty, ale paradoksalnie tego mi się wygodniej trzyma niż tego. Ten jest jakoś tak, może dlatego, że jak się go otworzy, zobaczcie, ta rękojeść, ona tu schodzi, ja nie lubię tych rękojeści takich, które się zwężają na końcu i go się trzyma tak, ten jest w ogóle prosty, płaski, nie ma żadnych super podcięć, więc go można trzymać w jakikolwiek sposób i moim zdaniem w ogóle ta rękojeść jest bardziej uniwersalna niż ta tutaj. Ta tutaj jest dosyć mocno popodcinana, ma ten garbik tu jeszcze i jest właśnie, zwęża się na dole, tu ma podcięcia 2 podcięcia pod palce. Jak się go bierze w rękę, to właściwie ta rękojeść trochę wymusza, jak on ląduje w ręce, nie? Ale to też, mówię, kwestia preferencji. Jak mam powiedzieć, że się zakochałem, to w tym nie. No jest taki po prostu. Może też on mi nie specjalnie przyszedł do gustu przez to, że ja niespecjalnie lubię te sztychy takie igiełkowe. I tak jestem przyzwyczajony, nie? Po prostu, że są rzeczy, które robię odruchowo już i używam tej prostej części krawędzi tnącej. Są rzeczy, które robię brzuszkiem. Najlepszym testem na to, czy nóż ma dobry sztych i czy się dobrze nim operuje, jest przecięcie dobrze zaciśniętej trytytki. Może ten zrobi to lepiej, nie? Ale ten zrobi to świetnie też. Sprawdzony wielokrotnie. Rękojeści już też Wam powiedziałem, że ten jest taki pękaty. No on jest taki, jak się go bierze do ręki w ogóle, no to czuć, że się ma nóż, a ten jest taki właśnie fajny. Ja myślę, że nawet w marynarce można by go odbity nosić, nie? I ta waga też myślę, taka dygresja zupełnie. Skanowałem internet, bo sobie czasami tak robię i w C-Kubie była promka na mini rekony i zamówiłem mini rekona. Zamówiłem, przyszedł, odpakowałem, wziąłem do ręki, spakowałem z powrotem i odesłałem chłopakom do C-Kuba. On kosztował chyba w promce 240 zł, ale go wziąłem do ręki, to Recona jedynkę uwielbiam. Mam tego brązowego, miałem w Clip Poincie jeszcze stary wypust, jeszcze przed tym, zanim GSM Outdoors, czy tam Outdoor nie kupiło od Lina Thompsona firmy. I go też uwielbiałem, przeszedł ze mną wiele, przeszedł ze mną chyba, no nie wiem, czy któryś folder przeszedł więcej, ale nie pasował mi do końca Clip Point. Sprzedałem Clip Pointa i kupiłem sobie, ale już z nowym logo, Drop Pointa i go uwielbiam. Wiem, że może dużo znieść i mogę wylądować tylko z nim w lesie, nie muszę mieć fixa żadnego i wiem, że mogę go nadużyć mocno. A ten mini, jakbym miał zrobić topkę 3 najmniej wygodnych noży, które tylko wziąłem do ręki, wiedziałem, że nie ma chemii, nie będzie nic z tego i nie będzie między nami żadnych tutaj uczuć wyższych, to Recon byłby ten mini na podium na 100%. Chciałem go pokochać, maluszka, bo mówię, a może właśnie taki jakiś na lato, sobie reckę porównamy, dużego z nie.
Nie. W moim przypadku moich przyzwyczajeń, mojej dłoni i tak dalej, bo podejrzewam, że są ludzie, którzy po prostu się nie mogą nachwalić ręką. To nie o to chodzi, kto ma rację, bo to każdy rację ma swoją, nie? I swoją łapę. Obie rękojeści z G10, ta pękata, chociaż krótsza o 2 mm, ale to nieodczuwalne, nie? Ta dłuższa, smukła, prosta. Wydaje mi się, że bardziej uniwersalna, wygodna i właściwie też dla każdego. Nie? Ta jest gładsza. Jak zamawiałem, to sobie wziąłem zieloną, dlatego że w sumie mam chyba mało folderów z zielonymi rękojeściami. Ta jest też gładka, ale środek jest taki trochę bardziej chyba wypiaskowany czy coś i ma tą fakturę troszkę inną. Ale obie są dobre, obie się dobrze trzyma i się nie ślizgają w łapie. Klipsy. Żaden z nich nie jest deep carry, jak widzicie. Też sobie nagram przebitki, jak siedzą w kieszeni. Tylko ten jest tak jak nóż, taki trochę delikatniejszy. Ten jest dosyć duży i ten malutko odstaje. A dobrze się go wkłada do kieszeni, bo myślałem, mówię, kurde, taki mała ta płetewka, czy nie będzie kłopotu, że on nie będzie chciał się zahaczać o krawędź kieszeni przy wkładaniu, żeby nie było tak, że albo wypadnie, albo gdzieś tam będzie wpadał do kieszeni cały. Ale nie, jest luzik. Ani razu mi się nie zdarzyło, żeby coś tam się wydarzyło z klipsem. A ten odstaje mocniej. No jest to wiadomo, nie? Są stalowe klipsy. Bardzo mocno wystaje i ja go na przykład, jak ścisnę go mocniej, to czuję ten klips, że mi się tutaj gdzieś... No wiadomo, to nie jest nóż do roboty godzinami czy coś, więc tam nie sądzę, żeby zrobił bombla, ale czuć, że tak podgniata troszeczkę, nie? Ten klips. To też pewnie zależy, kto jaką ma kto jaką ma rękojeść. No wiadomo, nie? Zależy, kto jaką ma rękojeść. Normalnie. Szlify, można powiedzieć, że oba mają pełne płaski, nie? No tu jest trochę tych. O, może porównanie. Jak to wygląda. One gabarytowo, jeżeli chodzi o długość rękojeści, są bardzo porównywalne. Grubość rękojeści na pierwszy rzut oka widać, że są różne, że ten jest pękaty i w ogóle to G10 tutaj jest takie wyoblone, to jest po prostu płaskie, ale poza tym to kwestia gustu. Na pewno będą ludzie, którym się ten spodoba i ich uwiedzie. Ja jestem jednym z nich. I ten gość, co mi nam mówił. I na pewno są ludzie, którym się ten nóż spodoba, bo nie oszukujmy się. Faktor fajności, dopasowania do gustu jest przynajmniej tak samo ważny jak obróbka termiczna, rodzaj blokady, rękojeść i tak dalej, i tak dalej. Znaczy możemy sobie mówić, że oczywiście nie, bo jesteśmy praktyczni, jesteśmy dorosłymi, starymi chłopami zazwyczaj, chociaż dziewczynki też pozdrawiam oczywiście, które oglądają. Ja chyba dojrzałem, nie? Ja chyba po prostu, mi się już nie chce oszukiwać samego siebie, nie? No, mi się nóż musi podobać, wtedy mi się go dobrze używa. Jak mi się nie podoba, to jak chociażby był najlepszy na świecie, jak nie ma chemii, to nie ma chemii, no. Tak mi się wydaje, nie? Ale czy ja mam rację? Jeżeli chodzi o cięcie, oba są fajne. No wiadomo, ten jest trochę grubszy, ale to jest 0,5 mm i tylko przy grzbiecie, więc trochę ma inną geometrię. Poza tym jest grubszy, ale głównie jest szersza. Oba fajnie tną, nie ma tak, żeby się tam gdzieś blokowały i tak dalej, i tak dalej. Oba noże mają fajne czubki, użytkowe czubki. Mówię ja, tego rodzaju czubków czy sztychów troszkę się boję, ale przecież no, Spyderco większość noży robi z tymi sztychami. Zresztą ostatnio na wyjeździe byliśmy, nawet sobie trochę żartowaliśmy, ale tak dobrodusznie żartowaliśmy, nie, że wyśmiewaliśmy, tylko sobie żartowaliśmy z Bondem, bo Bondo uwielbia swoją paramilitarkę dwójkę. Ja też kiedyś kupiłem paramilitarkę dwójkę, tą Krukartę, czyli z stali Kruer i z brązową mikartą, bo ta wersja mi się najbardziej podobała, ale to jest nóż za tysiaka, no i też nie ma chemii. Ja wiem, że to jest dobry nóż i tak dalej, ale nie ma chemii. Poza tym ja o tym dosyć często myślę i wydaje mi się, że mam rację. To też pewnie każdy człowiek ma inaczej, ale jeżeli chodzi o używanie, kupowanie, używanie tych noży powiedzmy trochę tańszych, gdzieś jest ten faktor, że jak się kupiło nóż za tysiaka, znaczy wiadomo, nie, jak się ma na koncie bańkę, to tam ale jak się kupiło nóż za tysiaka, to chciał, nie chciał, gdzieś z tyłu głowy zawsze dzwoni, nie, że kurde, ostrożniej. Jest gdzieś taki dyskomfort psychiczny, ja tak mam i de facto jeżeli tak rozpatrujemy całościowo, powiedzmy, nie? Filozofia, nie? Ale jeżeli tak patrzymy całościowo na używanie noży, to wydaje mi się, że ten komfort psychiczny używania tańszych noży mam taki większy. Prawda jest taka, że tych chińskich marek ostatnio powstało sporo. Nauczyli się hartować. Myślę, że firmy, dla których ci Chińczycy robili przez lata noże, takich przetyrały, przynajmniej niektóre, kontrolą jakości, że oni się po prostu musieli nauczyć robić dobrze. No odrobili lekcję, nie? No kurczę, nie chcę być ambasadorem chińskich noży, ale trzeba uczciwie podejść do tematu. Kiedyś Chińczyk kojarzył się z kiepskim, tanim nożem, bazarowcem, do tego kiepsko zrobionym i do tego jeszcze prawdopodobnie skradzionym projektem. To jest chyba mocno już dawno nieaktualne. Potrafią współpracować z projektantem, zapłacić za projekt. Potrafią współpracować, tak jak z Trollskim zresztą. Im się chyba
po prostu przestało opłacać. No bo część ludzi, wiadomo, patrzy na podróbki nieprzychylnie i rezygnują z zakupu. Część ma w nosie, bo jak jest tanio, to jest dobrze, bo jest tanio. A teraz oni już chyba nie muszą podrabiać, nie mają się czego wstydzić, jeżeli chodzi o materiały, nie mają się czego wstydzić, jeżeli chodzi o obróbkę termiczną, nie mają się czego wstydzić w ogóle, jeżeli chodzi o poskładanie, o wykończenie, o fazowanie krawędzi, o dopasowanie. To wszystko jest naprawdę top. Słowo daję, widziałem dużo noży markowych, wielokrotnie droższych, które są gorzej wykonane albo gorzej poskładane. To jest w ogóle trochę takie deprymujące. Także chcieliście, to macie. Jakby mnie ktoś zapytał, który z tych dwóch, to już wiecie. Ale na pewno są ludzie, którym się ten spodoba bardziej. Jeżeli chodzi o jakość i technikalia, to jeżeli komuś podoba się bardziej ten i tego sobie wybierze, to na pewno będzie zadowolony. W ogóle blokada bardzo fajnie chodzi. Od początku bardzo fajnie chodziła. Dlaczego to mówię? Ponieważ ten Petrified Fish pierwszy z tą blokadą właśnie typu Axis odpakowałem i kurde, mam nadzieję, że się rozrusza, bo na razie to ta blokada to jest sztywna jak pal Azji. Ale ten to jest w ogóle chyba moje odkrycie roku 2000 tego albo poprzedniego, ale nie, ja go chyba już w tym roku kupiłem. Przynajmniej z 8 razy było tak, że mówię, dobra, wystarczy, odkładałem, wkładałem inny nóż do kieszeni, mówię, teraz ty, a na drugi dzień z powrotem. I to jest chyba najlepszy dowód na to, że Ostap zrobił naprawdę dobrą robotę z narysowaniem tego noża, a później Bestech, czy tam Bestechman, no Bestech, nie? Powiedzmy. Zrobił dobrą robotę, przyzwoitą z wykonaniem. Ten flipper jest fajny, bo on dobrze wystaje. Ja nie lubię tych takich mikrofliperów, co tam go trzeba nacisnąć, kombinować, jeszcze trzeba się nauczyć. Nie, tego się bierze do ręki i wyskakuje od razu i w ogóle nie dość, że dobrze wystaje, to jeszcze jest fajnie też taki jimpingowany, że tutaj palec nie poślizgnie ani trochę. Nie? Dlatego tak fajnie wyskakuje i ten detent też dobrze trzyma. No. Korci mnie mini, ale jeszcze jakbym miał kupić mini, jeszcze dużego dandy w Magnakacie, to by było za dużo dandy. Ta nazwa dandy, to nie wiem, czy mi, jako chłopcu, który się wychowywał w latach 80., trochę nie zapala się kontrolka, ale hola. Dandy jest jeden. He's got a knife. That's not a knife. A to może by się mogło nazywać inaczej i tak byłoby fajne, nie? That's a knife. Ale to tylko tak, żeby się doczepić. Dobra, a teraz Wam pokażę na koniec w bonusie, co zamówiliśmy z Zetem ostatnio. Obfociłem go ostatnio, więc mogę Wam wrzucić fotki, ale to tak tylko właśnie poglądowo. Decka będzie jak będzie, czyli pewnie tam miesiąc, dwa. Jest komplet śrubek zapasowych, bo wiedzą, że niektórzy to gapcie. Zobaczcie. Kurde, jest fajne, nie? Ale ta blokada, o matulu, słodka. O, tak wygląda. Czekajcie. Zrobimy zoomka. Oczywiście jest wire clip, którego nienawidzę. Aha, jeszcze coś Wam miałem powiedzieć o klipsach. Skojarzyło mi się, jak powiedziałem o tym wire clipie, żeby nie było, że dyskryminujemy leworęcznych. Tak jak Bestechman. Ronana można nosić tylko tip-up i nie ma w ogóle miejsca, żeby go przekręcić klipsa i nosić w lewej kieszeni. A Dandy trzeba nosić tip-up, ale ma z drugiej strony śrubki. Z Ronanem będzie problem, a z Dandy oczywiście nie, bo jak już mówiłem, jest lepszy. W ogóle, jak niektóryś z grupy, to Z. Ja nie lubię tych noży w tym takim kształcie liścia. Mam tak Roacha, mam Ronana, teraz kupiłem tego. Muszę popracować nad asertywnością. Śliczny jest, to G10 jest w ogóle zaoblone, takie wyrobione, petarda. Jest wire clip, nie znoszę. Często jest tak, że on w pewnym momencie robi tak i tak zostaje. Zobaczymy, jak się będzie używać. Niestety, jedynym sposobem otwierania jest ta wielka dziura, taka jakaś pi razy oko, powiedzmy, pseudo-trójkątna. Blokada strasznie sztywno chodzi. Nie wiem, czy oni nie powinni jeszcze trochę poćwiczyć, zanim wypuścili pierwszego noża z tym ala Axisem. No w ogóle rękojeść mi, ale to nie z kształtu czy coś, tylko przez to, że ona jest taka zaoblona, kojarzy mi się z szamanem od Spyderco. Później sobie o nim pogadamy, no ale najpierw muszę go poużywać, bo tak bez używania, to co możemy pogadać, że jest ładny. Tylko no właśnie coś tu jest, może się wyrobi, bo jak nie, to tak blokada to dwuja, póki co. O, jakiś haczy w ogóle, tak jakby tam coś obcierało, nie wiem. Inaczej się używa tych noży takich właśnie, co nie ma ani kawałka prostej krawędzi tnącej, nie? Ale to też pewnie kwestia przyzwyczajenia. I tak to, moi drodzy, wygląda. Dużo osób pytało o Dandy. Wiem jakąś średzkę, czy nie otwieraliśmy noża z Julii i noża z Lidla. To właśnie chyba używałem Dandiego i też tam pełno komentarzy widziałem, że o, a co to ten czerwony? Ten czerwony to jest Bestechman Dandy, narysowany przez Ostapa i stwierdzam, że jeżeli ktoś szuka noża do 200, to może to nie jest najlepszy wybór, nie wiem, czy jest coś takiego jak najlepszy wybór, ale jeżeli jest budżet 200, to na 100% warto wziąć między innymi Bestechmana Dandy pod uwagę. Dziękuję, Szanowni Państwo, za uwagę. Pozdrawiam z filii zamiejscowej Biura Terenowego EDC za
konara. Do zobaczenia, szacuneczek.